10 najbardziej przerażających broni na świecie. Miejsce 10. System HARP. HARP High Frequency Active Auroral Research Program to amerykański projekt badawczy rozpoczęty w latach 90. XX wieku. Jego głównym celem było badanie jonosfery, warstwy atmosfery ważnej dla komunikacji radiowej i satelitarnej. System znajduje się w Gacona, na Alasce i wykorzystuje potężne anteny do emisji fal radiowych wysokiej częstotliwości. Fale te nagrzewają lokalnie jonosferę, umożliwiając naukowcom obserwację jej reakcji. Program był współfinansowany przez amerykańskie siły zbrojne, co wzbudzało wiele kontrowersji i teorii spiskowych. Krytycy twierdzili, że HARP może być używany jako broń geofizyczna, na przykład do wywoływania trzęsień ziemi, burz, huraganów, susz czy powodzi. Teorie spiskowe sugerują, że HARP mógłby generować fale elektromagnetyczne o zdolności powodowania ruchów tektonicznych. Najczęściej jest wspominany przy trzęsieniu ziemi w Haiti w 2010 i Fukushimie w 2011 roku. Jak dotąd żadne dowody naukowe nie potwierdzają, że HARP posiada zdolności ofensywne lub może wpływać na pogodę w sposób globalny. W 2015 roku HARP został oficjalnie przekazany z rąk wojska Uniwersytetowi Alaska Fairbanks, który kontynuuje badania naukowe. Choć oficjalnie projekt miał charakter badawczy, udział US Air Force i US Navy wzbudza podejrzenia o ukryte militarne cele. Mimo to HARP do dziś jest przedmiotem licznych teorii spiskowych i często pojawia się w kontekstach związanych z tajną bronią lub manipulacją klimatem. Miejsce 9. TOS-1. TOS-1 to rosyjski ciężki system miotaczy ognia, oparty na podwoziu czołgu T-72. Wystrzeliwuje rakiety termobaryczne lub zapalające z wyrzutni zamontowanej na wieży. System został zaprojektowany do niszczenia umocnień, piechoty i sprzętu wojskowego w trudno dostępnych terenach, np. w górach. TOS-1 posiada 24 prowadnice kalibru 220 mm, z których może wystrzelić całą salwę w kilkanaście sekund. Efekt użycia rakiet termobarycznych to potężna fala ciśnienia i wysoka temperatura, które dosłownie wypalają teren. System ma ograniczony zasięg 6 do 10 km, co czyni go bardziej bronią taktyczną niż strategiczną. Został po raz pierwszy użyty bojowo przez Rosję w latach 80. w Afganistanie. Nowocześniejszy wariant TOS-1A Souncepiok, słoneczny żar, ma lepsze osiągi i większy zasięg. TOS-1 jest uważany za broń, szczególnie brutalną i kontrowersyjną ze względu na wysoki stopień zniszczenia i cierpienie ofiar. Obecnie TOS-1 znajduje się na wyposażeniu Rosji i kilku innych państw, m.in. Iraku, Arabii Saudyjskiej i Kazachstanu. Obecnie Rosja rozwija najnowszy system TOS-3 Drakon, który oparty jest na gąsienicowym podwoziu czołgów T-90, zapewniając większą ochronę i mobilność niż jego poprzednicy. System posiada 15 wyrzutni kalibru 220 mm, co jest mniej niż w TOS-1 30 czy TOS-2 18. Drakon korzysta z nowej amunicji TBSM-3 o zasięgu do 15 km, a według niektórych źródeł nawet ponad 25 km. Miejsce 8. GBU-43 Moab. GBU-43B Moab to amerykańska bomba lotnicza o nazwie pełnej Massive Ordnance Air Blast, znana też jako Mother of All Bombs. Została zaprojektowana jako najpotężniejsza konwencjonalna bomba niejądrowa w arsenale USA. Moab waży około 9,5 tony, 22 000 funtów i zawiera ponad 8 ton materiału wybuchowego. H6 jest przeznaczona do niszczenia dużych powierzchni, bunkrów, jaskiń i umocnionych pozycji wroga. Nie jest zrzucana z typowych bombowców. Do jej transportu i zrzutu wykorzystuje się samolot transportowy MC-130.
Moab nie ma systemu napędowego. To bomba szybująca naprowadzana GPS-em, spadająca z dużej wysokości. Po raz pierwszy została użyta bojowo 13 kwietnia 2017 roku w Afganistanie przeciwko celom ISIS. Eksplozja tej bomby wytwarza ogromną falę uderzeniową, niszczącą w promieniu setek metrów. Choć potężna Moab nie wytwarza promieniowania, jej siła pochodzi wyłącznie z eksplozji konwencjonalnej. Istnieje także rosyjski odpowiednik, znany jako ojciec wszystkich bomb, FOAP, który według Rosji ma jeszcze większą siłę rażenia. Miejsce 7. Broń laserowa. Broń laserowa to system uzbrojenia, wykorzystujący skoncentrowaną wiązkę światła do niszczenia celów. Działa na zasadzie emisji energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, najczęściej w paśmie podczerwonym. Laser może przepalać, podgrzewać lub uszkadzać wrogie pociski, drony, samoloty i satelity. Jedną z głównych zalet broni laserowej jest prędkość światła, co pozwala na natychmiastowe trafienie celu. Broń laserowa jest cicha, precyzyjna i trudna do wykrycia, co czyni ją bardzo skuteczną w działaniach obronnych. Systemy laserowe testowane są przez USA, Chiny, Rosję, Izrael i inne kraje jako przyszłość pola walki. Przykładem działającego systemu jest amerykański laser LAWS, montowany na okrętach wojennych do obrony przed dronami. Broń laserowa wymaga dużej ilości energii, przez co obecnie jest głównie stosowana w systemach stacjonarnych lub okrętach. Istnieją również prace nad laserami przenośnymi, ale ich moc nadal jest ograniczona przez zasilanie i chłodzenie. W przyszłości broń laserowa może zastąpić część tradycyjnego uzbrojenia, zwłaszcza w zakresie obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Miejsce 6. Brudna bomba. Brudna bomba to ładunek wybuchowy, połączony z materiałem radioaktywnym. Jej celem nie jest wielka eksplozja, ale rozprzestrzenienie promieniowania w dużym obszarze. Brudna bomba nie powoduje zniszczeń porównywalnych z bombą atomową, ale może skazić ogromny teren. Tego typu broń jest często określana jako broń terrorystyczna, bo jej głównym efektem jest wywołanie paniki. Brudna bomba jest łatwiejsza w konstrukcji od bomby jądrowej, nie wymaga użycia trudno dostępnych materiałów rozszczepialnych, jak i dużej ilości materiału wybuchowego. Radioaktywne substancje do takiej bomby mogą pochodzić z odpadów medycznych, przemysłowych lub energetyki jądrowej. Choć promieniowanie z brudnej bomby zazwyczaj nie zabija od razu, może mieć długofalowe skutki zdrowotne. Użycie brudnej bomby w mieście mogłoby spowodować masową ewakuację i kosztowną dekontaminację. Służby wywiadowcze na całym świecie monitorują potencjalne próby zdobycia materiałów do takiej broni. Największym zagrożeniem jest łatwa dostępność niektórych radioaktywnych substancji dla organizacji terrorystycznych. Brudna bomba jest przykładem broni psychologicznej. Jej siła tkwi bardziej w strachu niż w fizycznych zniszczeniach. Miejsce 5. Dron nuklearny Poseidon. Poseidon, znany też jako Status 6 czy broń Dnia Sądu Ostatecznego, to autonomiczny, bezzałogowy dron podwodny opracowany przez Rosję jako strategiczna broń jądrowa. Może przenosić głowicę nuklearną o mocy nawet do 100 megaton, co czyni go jedną z najpotężniejszych broni na świecie. Jego zadaniem jest atakowanie miast nadbrzeżnych oraz infrastruktury wroga z użyciem radioaktywnego tsunami. Głównym nosicielem Poseidonów jest okręt K-329 Białgorod. Kolejnym okrętem przeznaczonym do przenoszenia tej broni jest budowany K-329 Chabarowsk. Poseidon porusza się na dużych głębokościach z prędkością do 100 km na godzinę, co utrudnia jego wykrycie przez systemy obrony. Jest zasilany napędem atomowym, co pozwala mu na niemal nieograniczony zasięg operacyjny. System ma działać całkowicie autonomicznie, co wzbudza obawy o potencjalne niekontrolowane użycie. Broń ta została ujawniona przez Rosję w 2018 roku jako część tzw.
Superbroni Putina. Posejdon ma wywołać ogromne zniszczenia nie tylko przez eksplozję, ale też przez radioaktywne skażenie obszarów przybrzeżnych. Jest uznawany za broń drugiego uderzenia. Ma zapewnić odwet w razie ataku nuklearnego na Rosję. Eksperci ostrzegają, że Posejdon może przyczynić się do destabilizacji obecnej równowagi sił. Miejsce czwarte. Broń chemiczna. Broń chemiczna to rodzaj broni masowego rażenia, która wykorzystuje toksyczne substancje chemiczne do rażeń ludzi, zwierząt lub środowiska. Może działać poprzez duszenie, paraliż układu nerwowego, oparzenia chemiczne lub zatrucie organizmu. Do najbardziej znanych środków bojowych należą iperyt, gaz musztardowy, sarin, gaz VX, tabun i chlor. Sarin i VX to skrajnie toksyczne gazy nerwowe. Nawet niewielka dawka może zabić w ciągu minut. Broń chemiczna była szeroko stosowana podczas I wojny światowej, powodując setki tysięcy ofiar. Gaz musztardowy został po raz pierwszy użyty bojowo przez Niemcy w 1917 roku podczas I wojny światowej pod Ypres w Belgii. Jego działanie polega na niszczeniu tkanek, powodując ciężkie oparzenia skóry, uszkodzenia oczu i płuc. Iperyt działa z opóźnieniem. Objawy pojawiają się po kilku godzinach, co utrudnia szybką reakcję. W czasie I wojny światowej spowodował ponad 400 tysięcy przypadków ran i zatrucia, choć śmiertelność była stosunkowo niska. Obecnie jej stosowanie jest zabronione przez Konwencję o zakazie broni chemicznej CWC z 1993 roku. Mimo zakazu broń chemiczna była używana m.in. podczas wojny w Syrii oraz przez Saddama Husajna przeciw Kurdom w Halabdży w 1988 roku. Substancje chemiczne mogą być rozpylane w powietrzu, wodzie lub przez rakiety, bomby i miny. Ofiary broni chemicznej często cierpią na długotrwałe skutki zdrowotne, w tym uszkodzenia płuc, skóry i układu nerwowego. Ze względu na łatwość produkcji niektórych środków bojowych, broń chemiczna stanowi potencjalne narzędzie terroryzmu i konfliktów asymetrycznych. Miejsce trzecie. Broń biologiczna. Broń biologiczna to rodzaj broni masowego rażenia, która wykorzystuje mikroorganizmy lub ich toksyny do zabijania ludzi i organizmów żywych. Najczęściej stosowanymi czynnikami biologicznymi są bakterie, wirusy, grzyby oraz ich toksyny, np. wąglik, dżuma czy toksyna botulinowa. Broń biologiczna może wywoływać epidemie lub pandemie, które trudno szybko wykryć i opanować. W przeciwieństwie do broni konwencjonalnej, jej działanie często zaczyna się z opóźnieniem, przez co ofiary nie wiedzą, że zostały zaatakowane. Jest uznawana za broń zakazaną przez konwencje międzynarodowe, m.in. Konwencję o zakazie broni biologicznej z 1972 roku. Zastosowanie broni biologicznej może być niewidoczne i ciche, a skutki katastrofalne i długotrwałe. Jednym z zagrożeń współczesnych czasów jest możliwość wykorzystania broni biologicznej przez organizacje terrorystyczne. Ochrona przed bronią biologiczną wymaga specjalistycznych środków, kombinezonów, filtrów, szczepionek i szybkiej diagnostyki. W historii odnotowano przypadki użycia tej broni, m.in. testowanie dżumy przez Japonię podczas II wojny światowej w Chinach oraz użycie wąglika w atakach listowych w USA w 2001 roku. Ze względu na trudność w wykryciu i ogromny potencjał zniszczenia, broń biologiczna jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych broni na świecie. Miejsce drugie. Bomba neutronowa. Bomba neutronowa to specjalny typ broni jądrowej, która
który emituje wyjątkowo silne promieniowanie neutronowe przy stosunkowo niewielkiej sile wybuchu. Jej głównym celem nie jest niszczenie budynków, lecz zabijanie ludzi i organizmów żywych w promieniu rażenia. Z technicznego punktu widzenia jest to termiczna bomba jądrowa o ograniczonym efekcie fali uderzeniowej, ale wzmocnionej emisji promieniowania. Promieniowanie neutronowe przenika przez materiały ochronne, takie jak beton czy stal, czyniąc ją wyjątkowo śmiercionośną dla załóg pojazdów i bunkrów. Bomba neutronowa została opracowana przez Stany Zjednoczone w latach 60. XX wieku, a jej rozwój przyspieszył w czasie zimnej wojny. Miała być używana głównie przeciwko kolumnom czołgów, zwłaszcza na wypadek konfliktu w Europie Wschodniej. Jej użycie jest szczególnie kontrowersyjne, ponieważ pozostawia infrastrukturę praktycznie nietkniętą, zabijając jedynie ludzi. Uznawana jest przez wielu za nieludzką broń, skupioną wyłącznie na czystej eksterminacji, mimo że niektóre państwa jak USA, Rosja czy Francja posiadały takie bomby. Obecnie większość została wycofana ze służby. Bomba neutronowa stała się symbolem moralnych dylematów związanych z nowoczesną bronią jądrową. Miejsce pierwsze RS-28 Sarmat. RS-28 Sarmat, znany również jako Satan II, to rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny nowej generacji. Został opracowany jako następca starszego pocisku R-36M SS-18 Satan z czasów zimnej wojny. Pierwsze testy Sarmata odbyły się w 2022 roku, a pocisk wszedł do pełnej służby operacyjnej w 2023 roku. Pocisk ma długość 35 metrów. Masa startowa RS-28 wynosi około 208 ton, co czyni go jednym z najcięższych pocisków balistycznych na świecie. Sarmat może przenosić od 10 do 15 głowic jądrowych, każda o mocy od 100 do 750 kiloton, co umożliwia jednoczesne niszczenie wielu strategicznych celów na dużym obszarze. Dla porównania, bomba z Hiroshimy miała 15 do 20 kiloton. Pocisk może przenosić także hipersoniczne głowice, manewrujące Avangard. Zasięg pocisku przekracza 18 000 kilometrów, co pozwala mu dosięgnąć niemal każdego miejsca na Ziemi. RS-28 Sarmat osiąga maksymalną prędkość do Mach 20, czyli 25 500 km na godzinę. Jest wyposażony w technologię przełamywania systemów obrony przeciwrakietowej. Dzięki możliwości lotu przez biegun północny może ominąć klasyczne systemy wczesnego ostrzegania NATO. Jego siła rażenia ma potencjał do zniszczenia obszaru wielkości Francji w jednym uderzeniu. RS-28 Sarmat jest uważany za kluczowy element rosyjskiej strategii odstraszania nuklearnego w XXI wieku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.